zazwyczaj jest to energia seksualna, to nie znaczy, że trzeba ją od razu konsumować. Myślę, że właśnie można to pozostawić w takiej sferze. Ja pierdolę, koniec tego gadania, może potem będę miał jeszcze raz wenę. Gdzie jesteśmy? No, lecznica i ośrodek rehabilitacji zwierząt chronionych w Przemyślu. Takie miejsce dziwne trochę, na końcu świata chyba, gdzie leczymy to, co nam przyniosą. Ja zawsze tak mówię, że przyniosą nam wróbelka, leczymy wróbelka. Przyniosą nam niedźwiedzia, no musimy leczyć niedźwiedzia. Duży ten stetoskop jak na totalnego jeża, co? Słyszysz coś? Są bity. Jakby konie biegły, naprawdę. No ostro zasuwa. To je trzeba było w inkubatorze trzymać, karmić pipetką po kropelce, potem coraz więcej tego mleka, leczyć przeróżne choroby, biegunki, jakieś kaszle, jakieś anginy. Przeprowadzimy jakiegoś następnego pacjenta. A tu jest nasz orzełek. Bardzo, bardzo agresywny. Zobaczcie, jaki ma duże szpony. Gdyby chciał, to wbija w rękę jako masło, także trzeba bardzo uważać. No, na niego musimy bardzo uważać, bo on by mógł te wszystkie nasze sarenki po prostu zjeść. I co mu jest? On miał bardzo smutną historię, niestety nie zakończyła się takim całkowitym happy endem. Rozwalił sobie skrzydło na linii wysokiego napięcia. Ratowaliśmy, ale nie udało się, po prostu już tak zmartwiało, że musieliśmy amputować tutaj końcówkę. On już jest nielotem, co jakiś czas go podleczymy. Tutaj się troimy, żeby dostał coś fajnego do jedzenia. I sobie siedzi tam w lotni. W tej dużej wolierze, tak? Co to jest? Pasożyty, wiesz? Gołębie tam czasem są i roznoszą pasożyty, które może go nie zabiją, ale go bardzo denerwują. No, nikt nie lubi jak go swędzi. No. Z ciekawostek to liczebność takiego orła w Polsce wynosi 40 par lęgowych, to jest 80 osobników. Taki kontakt z tak rzadkim gatunkiem jest bezcenny, my się cały czas jesteśmy w stanie uczyć. Ale wszystko tu ma znaczenie, nawet chwyt pewny, nawet to, że kiedyś takiego orła trzymaliśmy w 3 osoby, a teraz Kuba potrafi jako jednego złapać. To człowiek cały czas nabiera tej takiej pewności siebie. Z całym skrzydłem. To co powiesz mi, Kuba, co to jest za miejsce i dlaczego jest ważne dla waszej lecznicy? Jesteśmy właśnie w lotni. Lotnia pozwala nam sprawdzić i zweryfikować, czy nasze leczenie tych zwierząt, które do nas trafiają, było tak naprawdę skuteczne. Tutaj możecie zobaczyć, jak wygląda upierzenie takiego skrzydła, czyli mamy lotki pierwszego, drugiego, trzeciego rzędu i je doskonale widać tu w powietrzu. Dzięki temu mamy pewność, że łapiąc takiego orlika, pakując go do pudełka i wywożąc poza teren ośrodka w celu ponownego wypuszczenia do natury, maksymalizujemy tą szansę, że wszystko się powiedzie. Wcześniej, nie mając tego typu woliery, no, każdy taki wyjazd był zagadką, tak? Czy ten ptak odleci? Co im powiemy? Spotkamy małą sarenkę w trawie, zostawmy ją w spokoju. Jest to zupełnie zdrowe zwierzę, do którego przyjdzie matka po to, żeby tylko i wyłącznie je nakarmić. To jest prawda, że jak je dotykamy, Niestety to przenosimy zapach. Tak, matka z dużym prawdopodobieństwem może takie młode porzucić. I te młode, które tutaj widzimy i które odchowujemy, to są często interwencje zupełnie niezasadne. Oczywiście podyktowane sercem, dobrą wolą, ale wynikające z nieświadomości. Ludzie nie wiedzą o tym, prawda? Oczywiście my ciężko pracujemy na to, żeby te młode sajny, które w wyniku takich interwencji niesłusznych do nas trafiły, przystosować z powrotem na wolność. Niestety jest to proces bardzo długotrwały, bo wiążący się z karmieniem butelkami z mlekiem kozim przez 3-4 miesiące. A to miała być robota matki. Dokładnie. Przenosimy takie sajny do zaprzyjaźnionych zagród w Bieszczadach, gdzie one jeszcze pod okiem gospodarzy, naszych wolontariuszy są doglądane, ewentualnie dokarmiane i potem na wiosnę są już na tyle duże, że są w stanie to ogrodzenie tych zagród z siatki leśnej przeskoczyć i ruszyć już w pełni zdziczałe w las do naturalnego środowiska.
No, wiesz, spotkanie z jeżem i to takim szalonym małym w klatce, a na szczęśliwie nie rozjechanym na ulicy. No ona w tej chwili jest zupełnie zdrowa, ale czekamy aż wyrośnie i będziemy ją mogli wypuścić do lasu. Jakbyśmy grali w taką grę, kto dłużej wytrzyma bez mrugania i gapienia się w jeden punkt, to myślę, że zdecydowanie by wygrała. Chyba tak. Chyba z każdym by wygrała. Więc aktualnie to jest 70-80 sztuk i z tego 20-30 to są stałe nieloty, czyli to są bociany, które na przykład trafiają po amputacjach skrzydeł, które już nigdy nie zbiją się w powietrze, są skazane na dożywotni pobyt u nas. My je aktywizujemy do odbywania lęgów. I wyobraźcie sobie, że zupełnie kalekie pary bocianów składają jajka na wiosnę, około 10-15 sztuk, z czego wypływają nam się zupełnie zdrowe pliskaki, które my w ramach naszej bocianiej szkoły latania potem przystosowujemy do wrześniowych odlotów. To jest taki dowód i odpowiedź na pytania ludzi, Wow. czy warto jest utrzymywać bociany, które są zupełnie kalekie, codziennie jedzą. zdecydowanie warto. Lubisz to? Oczywiście, to jest pasja od dziecka, od najmłodszych lat. Przy pomocy wolontariuszy, pracowników łapiemy takiego bociana na przykład za skoki, podnosimy delikatnie w górę i on się wtedy aktywizuje, czyli on czuje to powietrze, czuje tą wysokość, czy ten powiew wiatru, który mu uderza w te skrzydła i rozpościera je i nimi macha cały czas, tak jakby chciał odlecieć, nie? Powtarzamy te czynności do momentu, do którego on już sam nie zacznie tego załapywać i sam nie zacznie podlatywać. No to jak, Radek, to tak? Piwo? W pracy? O co tutaj chodzi? Wiesz co, może nie w pracy, ale to jest taka bardzo fajna rzecz, która tak z jednej strony pomaga nam jednak budować nasze pogotowie na niedźwiedzi, o którym Wam jeszcze dużo opowiem, a z drugiej strony coś, co nam daje po prostu taką siłę. No. A to wy znaleźliście Ursę, czy Ursa znalazła was? Myślę, że tak wspólnie, myśmy tak jakoś nieśmiało spoglądaliśmy w ich stronę, to co oni robią, że też tutaj na tym skrawku ziemi, gdzieś na końcu świata potrafili po prostu ulepić coś tak naprawdę z niczego, a oni dostrzegli nas. No. Pierwszy prezent po uratowaniu jakiegoś tam wilka, przyszła skrzynka piwa, to oczywiście podzieliliśmy wśród pracowników, zostaliśmy zauważeni, potem jakieś rozmowy, no i w końcu urósł pomysł tak naprawdę, żeby wspomóc naszą promocję pogotowia na niedźwiedzi. I z tego powstało piwo drapieżnik, tak? To było takie mocne uderzenie. I to jesteś ty. To jestem ja, to jest nasza puchatka. To była taka chwila, kiedy miałem łzy w oczach, kiedy ją opuszczała stąd. No, cała historia. Musisz pamiętać, że to, że jakieś zwierzę od nas odchodzi, to może być czasami to jest porażka, a czasami sukces. Kiedy odchodzi dla nas niedźwiadek, ale nie idzie w Bieszczady, tylko gdzieś do zoo, to jest porażka. A dlaczego tak się dzieje? Dlaczego one nie wracają w to miejsce? Jeszcze w tej chwili nie ma w Polsce i tak naprawdę nie można szukać nawet gdzieś w osiedlonych krajach miejsca, gdzie można rehabilitować niedźwiedzie. To co, idziemy zobaczyć tą najbardziej dziką część. Zostań, siad i czekaj tutaj. Cześć dziewczyny. Mieliśmy takie przypadki, kiedy na przykład 300 kg niedźwiedź gdzieś w potoku był zaczepiony, dusił się, był zaczepiony na takiej silce, na takich pułapce kłusownika. Strzelaliśmy do niego z takich specjalnych strzykawek, żeby usnął, bo był cały oblepiony z błota i te strzykawki się odbijały. Na szczęście przycięliśmy tą pułapkę, to tylko modliliśmy się, żeby jego stan nie był poważny. Okazało się, że nic mu nie jest, wywieźliśmy do lasu, zawieźliśmy go i tam już po prostu monitorowaliśmy, aż się obudzi. Musieliśmy to podzielić na takie dwa etapy. Jeden prostszy, wydaje się prostszy przynajmniej, bo trzeba tylko 700 000 złotych, czyli to miejsce, gdzie teraz Ci pokazałem, gdzie będziemy leczyć wstępnie, ratować życie tym niedźwiedziom. Niedźwiedź cierpi w wypadku samochodowym, a my musimy w tym czasie podać mu kroplówki, leki, przeciwdziałać wstrząsowi. W przypadku niedźwiedzia cała armia ludzi potrzebna jest do tego. Jeżeli się powiedzie, on będzie coraz mocniejszy, będziemy go karmić, będziemy go obserwować, puścimy go na malutki tutaj wybieg i potem dalsza decyzja. Jeżeli już będzie zdrowy, wypuścimy go. Jeżeli będzie kaleki do końca życia, to będziemy musieli go dać do tego właśnie drugiego naszego ośrodka w Bieszczadach i coś, czego Europa się będzie mogła po prostu nam zazdrościć, że coś takiego mamy w Polsce, czyli ogromny obszar, kawał lasu w Bieszczadach. Już mamy upatrzone takie miejsce, jeszcze nie chcę zapeszać, czy nam się uda,
da, bo to tutaj kupę ludzi musi dać na to pozwolenie. Ogrodzone, żeby te niedźwiedzie nam nie uciekły, tak żeby one się czuły jak u siebie w domu. Jak masz na imię? Co tutaj robisz? Ja mam na imię Michał, jestem wolontariuszem, Może tak sobie przyjdę. wyprowadzam psy, robię też ogłoszenia, no robię tyle ile mogę, nie? To jest akurat Biszkow, 3-letni pies, bardzo wesoły, sympatyczny, w sumie nie wiem, czego go jeszcze nikt nie wypatrzył, bo jest bardzo towarzyski i przytulaśny, jak widać. To co, wygląda na to, że oprócz dzikich zwierzaków zajmujecie się tutaj też takimi naszymi klasycznymi przyjaciółmi. Tak, ja mam naszego centrum adopcyjnego z racji tego, że uważamy, że zwierzęta bez względu na gatunek, czy to dzikie, czy udomowione, ale poszkodowane przez los, przez człowieka, zasługują na tą pomoc. Ogólnie to historia psa jest naprawdę szokująca, podbiła serca ludzi na całym świecie. Co się mu stało? Mianowicie zaplątał się we wnyki kłusownicze w jednym z podprzemyskich lasów, leżał w nich 2 tygodnie. Im bardziej się szarpał, próbował się oswobodzić, tym bardziej te wnyki się zaciskały. Odcinały krążenie, nastąpiła postępująca martwica, w konsekwencji samoamputacja tych ław. Znaleziony został w zupełnej agonii, praktycznie na skraju śmierci. Uratowało go tylko to, że miał dostęp do ostatnich pokładów śniegu, bo to był marzec, który po prostu lizał i służyły mu za źródło wody, prawda? Oprócz czego jadł liście, obgryzał korę drzew. No i szczęściem w nieszczęściu było to, że w tym lesie przechodził przypadkiem leśniczy, który usłyszał jego pojękiwania. Zawiadomił lokalnego weterynarza. Niestety on rozłożył ręce, nie był w stanie temu psu pomóc, nie miał takiego zaplecza. Każdy tego psa skreślił. Już chcieli tego psa usypiać. W ostateczności jeszcze ten weterynarz zadzwonił do nas, spytał się, czy my podejmiemy się tego, czy udzielimy mu pomocy. Pojechaliśmy na to miejsce. No i powiem Wam szczerze, że po prostu jak codziennie tutaj stykamy się z cierpieniem tych zwierząt, z ich, jakby to powiedzieć, katowaniem ze strony ludzi, tak ten przypadek po prostu był dla nas szokujący. No ja się tam na miejscu nawet robiłem wizję lokalną na potrzeby zgłoszenia sprawy na policję. Po prostu się rozpłakałem jak dziecko na miejscu. Oczywiście psa przywozimy do nas. Pierwsze dni to jest ratowanie mu życia. No i pierwsze słowa, jakie do niego skierowaliśmy, no to, że staniemy na głowie, ale oddamy mu to, co zabrał człowiek, czyli oddamy mu łapy. No i potem, jak udało się go wyprowadzić na prostą, w sensie stanu zdrowia, prawda, i kondycji, no to zaczęła się walka o stworzenie mu łap, tworzenie mu protez, wszczepienie tych protez, a potem rehabilitacja i nauka chodzenia. Cały proces trwał 1,5 roku. Udało nam się zbudować zespół 4 specjalistów, 2 od nas, 2 u partnerów z Lublina, w którym zaprojektowaliśmy te protezy, a następnie udało nam się je wykonać. Są to implanty z tytanu, czyli technologia najwyższa z możliwych, wszczepione na stałe w kości tego zwierzęcia i wystające z kikutów w postaci bolca mocującego. I do tego bolca jesteśmy w stanie przykręcić w ciągu 3 minut protezy zewnętrzne. Jak widać, one są na razie tymczasowe, zakończone. Protezy tymczasowe z włókna węglowego, zakończone sferycznie, czyli w postaci kuli, dlatego że on się po prostu uczy na nich chodzić. Czyli bez względu na to, pod jakim kątem postawi kończynę, prawda, znajdzie punkt podparcia. Dzięki temu ta rehabilitacja przebiega skuteczniej. Kuba, wy tu jakiś po prostu kosmos robicie dla tych zwierzaków, naprawdę. Powiem Ci w ten sposób, nam tu zależało, w przypadku tego Foresta, zależało nam na tym, żeby też jego przypadek, który udało się bardzo nagłośnić, bo takie protezy to jest kwestia kosztowa. Nam się udało w ciągu miesiąca, 1,5 miesiąca zabrać 40 000 na wykonanie tych 2 protez. Przyłączyła się masa fanów na Facebooku, przyłączyli się ludzie sławni, którzy robili sobie zdjęcie z tekstem #łapy dla Foresta i podawali dalej na Facebooku. Czym jestem? Bocianem. Ale sucho. Także spędziliśmy tutaj dzisiaj cały dzień, poznając lokalne zwierzaki, poznając twórców tego ośrodka. Karmiłem bociany, karmiłem sarny i mogłem je powąchać jak pachną. Pachną jak dzieci, tylko że sarny. Także polecam. No i mam takie poczucie, że robią tutaj naprawdę kawał dobrej roboty. Stwierdziliśmy, że dzisiaj tutaj zostaniemy na noc, bo jesteśmy po bardzo intensywnym tygodniu. Zrobiliśmy mnóstwo materiałów. Mam nadzieję, że się Wam podobają. No i co teraz? No masz uciąć, właśnie o to chodzi, że masz taką ciszę
jak teraz i robisz po prostu cięcie. Do zobaczenia. Jesteśmy! Tam po drugiej stronie ulicy jest bieszczadzka legenda. No idziemy! Lubię cukierki. Bardzo lubię cukierki. Nie można ich porównywać do papierosów ani energetyków. To jest zupełnie inna kategoria. Cukierki to jest samo dobro. Najlepsze są krówki. I mocną tą kawę zrobiłeś, wiesz? Jesteśmy na kempingu w Ustrzykach Górnych i idziemy teraz zjeść śniadanie. Co sądzicie o Urzsie Major? Ursa Major jest dobre piwo. Bardzo dobre piwo. Lepsze niż czeskie piwo. Je to ale. Co powiem Ci, pochodziłem troszeczkę po Bieszczadach, tylko często wychodziłem jako tak zwany doczepiony wagonik do lokomotywy. Czyli ktoś, kto tutaj, nie wiem, mieszka, zna wszystkie fajne miejscówki, a Ty po prostu idziesz jak owca, wiesz. Tak jakby, wiesz, łapiesz rybkę taką złotą i mówisz, ona ci mówi, możesz zmienić jedną rzecz w bieszczadzkich turystach. Co by to było? Jejku, żeby byli bardziej uśmiechnięci i wyluzowani. Mnie osobiście denerwuje to, że tutaj tak jakby się wsiąka trochę, że nie jest łatwo stąd wyjechać, a tak będąc rozsądnym człowiekiem, to już po tygodniu powinieneś się zbierać, nie? W Bieszczadzkim Parku Narodowym jest zakaz latania dronem. Dlatego ja rejestruję, jak Jacek lata dronem w ręce. Chód musi być smooth. Food smooth. Ja pierdzielę, no spada ci papierek i nie możesz go podnieść, no jeden papier po prostu. Jeden papier, ja pierdzielę, co za ludzie naprawdę. Im się nie chciało zanieść tego kurde do kosza, ja pierdolę.